Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita, a dzisiaj przegląd polityczny i ze mną po raz kolejny redaktor naczelny nasz Damian Adamus. Witaj, Damianie. Cześć Kacprze, dzień dobry Państwu. A porozmawiamy sobie o pierwszych kilkunastu dniach koabitacji między Karolem Nawrockim, nowym prezydentem, a premierem Donaldem Tuskiem. Między innymi mieliśmy kolejną odsłonę sporu o krzesło w Waszyngtonie. Mieliśmy pierwsze spotkanie między panami w Pałacu Prezydenckim. Mieliśmy także pierwsze weto Nawrockiego wobec ustawy przygotowanej przez rząd i wymianę ciosów. Przed nami pierwsza rada gabinetowa. Damianie, jak patrzysz na te pierwsze kilkanaście dni? Czy wydaje się ci, że ten spór może być wyniszczający dla polskiego państwa, a może przeciwnie, jak niektórzy uważają, buduje w jakimś sensie formę wzajemnej kontroli? Tak, myślę, że ten spór będzie przede wszystkim to, o co zapytałeś, czyli będzie wyniszczający dla państwa polskiego w dłuższej perspektywie, natomiast o tym może zaraz. Na pewno na uwagę i docenienie zasługuje pewne wysokie tempo działań początku prezydentury Karola Nawrockiego. Mamy zapowiedzianą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Na powrocie nasz prezydent odwiedzi również papieża. Mamy zwołaną radę gabinetową, mamy szereg działań tutaj, które pokazują, że początek tej prezydentury jest bardzo, bardzo dynamiczny. Natomiast co do tego sporu o krzesło funkcjonującego w Polsce, jakby odnawiającego się sporu co jakiś czas podczas właśnie kohabitacji, tak, no to pokazuje pewne wady ustrojowe polskiej trzeciej RP, tak naprawdę kwestia uregulowania tego w Konstytucji w 1997 roku była wadliwa, no i teraz tak naprawdę mamy 3 niezależne ośrodki prowadzenia polityki zagranicznej, które często nie koordynują ze sobą odpowiednio tej polityki, a zwłaszcza kiedy prezydent i rząd są z innej opcji politycznej, tak? Ja bym tutaj widział, biorąc pod uwagę fakt, że Donald Tusk i cała nasza władza lewicowo-liberalna ma dość kiepskie stosunki z Donaldem Trumpem, tak, co wynika z licznych ataków, jeszcze zanim był on prezydentem Stanów Zjednoczonych po raz drugi ze strony właśnie naszych krajowych liberałów i lewicowców, no to ja bym tutaj widział, myślę, że w polskim interesie jest dogadanie się po prostu tych ośrodków i stworzenie jakiegoś racjonalnego podziału pracy, tak? Zasadniczo tak był taki obyczaj w trakcie 8-letnich rządów Prawa i Sprawiedliwości, że to rząd, to premier odpowiadał za te stosunki wewnątrzeuropejskie polityczne, natomiast prezydent był bardziej oddelegowany do tych kwestii bezpieczeństwa, kwestii transatlantyckich, kwestii NATO. Karol Nawrocki po prostu ma naturalne atuty związane z taką kontynuacją dobrej pozycji i dobrego postrzegania tej kancelarii, jako kontynuacji dobrego postrzegania kancelarii Andrzeja Dudy, więc w polskim interesie jest po prostu wytworzenie racjonalnego podziału pracy, tak, w ramach polskiej polityki zagranicznej, tak żeby po prostu prezydent i jego otoczenie, które ma dobre kontakty po prostu z Donaldem Trumpem, jego administracją, bardziej przejmowało ten aspekt, natomiast żeby rząd zajął się tutaj właśnie tymi sprawami europejskimi i resztą dyplomacji. Oczywiście w to nie wierzę, tak, bo tutaj mamy priorytet walki politycznej nad priorytetem zarządzania państwem w interesie narodu zgodnie z polską racją stanu, tak? Natomiast powinniśmy na to naciskać, powinniśmy do tego dążyć, powinniśmy o tym mówić, a to, że po prostu jest to farsa, to znaczy, że te wszystkie działania są ustawione jedynie na kwestie walki politycznej i polaryzacji, pokazuje też to weto do ustawy wiatrakowej, natomiast może o tym zaraz, Kacprze, nie chcę tutaj nadmiernie dominować, także oddaję Ci głos. Jasne. No niestety ta konstytucja, która funkcjonuje już 28 lat, więc mamy solidne podstawy, żeby ją oceniać, wielokrotnie już pokazała, że jest w tym elemencie po prostu wadliwa. Przecież spory o to, kto ma reprezentować Polskę w relacjach czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z innymi ośrodkami zagranicznymi, zaczęły się od samego początku, tak? W zasadzie od 97 roku, kiedy mieliśmy koabitację między Kwaśniewskim a
Jerzym Buzkiem jako premierem. Podobnie kiedy prezydent Kwaśniewski i premier Miller występowali równolegle ze swoją słynną szorstką przyjaźnią. Później, kiedy mieliśmy Lecha Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Później, kiedy mieliśmy Dudę i Tuska, tak? I była ta dziwna forma połączenia ich wizyty w Białym Domu, co miało być taką próbą właśnie zbudowania wspólnej polityki wobec Joe Bidena. No i wreszcie teraz mamy kolejne rozdwojenie, które teoretycznie, gdyby polscy politycy chcieli działać, przede wszystkim wszyscy polscy politycy chcieli działać przede wszystkim w interesie Polski, no to wtedy mogliby się podzielić zadaniami, prawda? Tylko widzimy bardzo wyraźnie, że przecież przy okazji tej wizyty, która była wizytą przede wszystkim polityków europejskich, tak, w Białym Domu. Mieliśmy Zełańskiego, mieliśmy Merca, mieliśmy Macrona, mieliśmy Starmera, mieliśmy Meloni, mieliśmy panią von der Leyen. Teoretycznie ludzi w większości blisko związanych z Donaldem Tuskiem. I także nie było widać z ich strony jakiegokolwiek sygnału, żeby im zależało na obecności polskiego premiera. To także myślę warto podkreślić, że to nie jest tylko kwestia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, także wewnątrz Europy, tam gdzie teoretycznie Tusk miał być tym gościem, którego nikt nie ogra i który będzie miał niesamowitą pozycję, dzięki tym swoim wieloletnim relacjom, to się nie przykłada na nic konkretnego. Minie już niedługo drugi rok i nie widzimy żadnych namacalnych sukcesów na polu polityki europejskiej, a w tego typu sytuacji także ani jeśli chodzi o relacje z Ukrainą, i to jest oczywiście pytanie o relacje Warszawy z Kijowem, które ciągnie się od lat, tak, i przy kolejnych rządach. Nie widać, żeby prezydent Zełenski był zainteresowany tym, żeby Polska, która przez lata chciała występować w roli adwokata Ukrainy, realnie chciał tego adwokata, tak? No to mówi, nie, jestem sam swoim adwokatem, nie potrzebuję. Niemcy, tak? Tak, dokładnie. Jeżeli już to woli mieć dobre relacje z Niemcami. Przecież gdyby Zełański chciał, to mógłby werbalizować, że on sobie życzy czy polskiego prezydenta, czy polskiego premiera, ale on na żadnym etapie tego nie robił. Ani teraz, ani wcześniej. On sam woli występować jako reprezentant swojej agendy i woli się dogadywać z Niemcami. To bardzo wyraźnie widać i widzieliśmy to po raz kolejny. Co więcej, także Niemcy przy tej okazji z kanclerzem Merzem na czele wystąpiły raczej w roli kogoś, kto miał rozładować to napięcie między Trumpem a Tuskiem, przekazując, jak podał przecież nikt inny, jak TVN24, czy medium, które trudno oskarżyć o wrogość wobec Donalda Tuska, że Trump przekazał Merzowi, że Amerykanie nie życzą sobie obecności Tuska na tej wcześniejszej wideokonferencji i na tym spotkaniu. No to jest moim zdaniem także sytuacja, która pokazuje, że Niemcom nie jest potrzebny Tusk w relacjach z ośrodkami zewnętrznymi. Tak? Oni wolą sami reprezentować, jeżeli już, Europę Środkową jako ten, prawda, tradycyjny patron Mitteleuropy. No i oczywiście pojawia się pytanie, czy w tych okolicznościach prezydent Nawrocki powinien był zabiegać o to, żeby tam się koniecznie wcisnąć. Moim zdaniem to jest dyskusyjne, są argumenty w obie strony, bo z jednej strony dobrze by było, żeby Polska była co do zasady reprezentowana w tego typu rozmowach, z drugiej strony on i tak będzie miał niedługo bilateralną wizytę w Waszyngtonie u Trumpa, a podczas tego spotkania zapewne to miałby zaledwie niewielki wycinek na to, żeby zaprezentować swoją perspektywę. Więc też pytanie, czy wciskanie się tutaj byłoby koniecznie w jego interesie, to tak naprawdę będziemy mogli sobie na to jednoznacznie odpowiedzieć, kiedy zobaczymy, na ile Nawrocki wykorzysta tę wizytę 3 września, która niewątpliwie jest dla niego dużą szansą, bo jest to najszybsza wizyta polskiego prezydenta lub premiera w Białym Domu po objęciu urzędu, jaka była. Wcześniej nie było, żeby sytuacji, w której polski przywódca w ciągu pierwszego miesiąca swojego urzędowania był zaproszony do Białego Domu. Więc zobaczymy, na ile on to wykorzysta, ale z pewnością widzimy tutaj kolejny raz ułomność polskiej konstytucji. W przypadku wszystkich pozostałych państw było jednoznacznie jasne, kto ich reprezentuje. Jest oczywiste, że Francuzów reprezentuje Macron, Brytyjczyków Starmer, Włochów Meloni i tak dalej. A tutaj w przypadku Polski to jest coś, co daje
asumpt do rozgrywania nas przez ośrodki zewnętrzne. Tak jak to widzieliśmy, że Ukraińcy także mogą sobie wybierać, czy chcą rozmawiać z prezydentem czy premierem w danych okolicznościach i za tego i za poprzedniego rządu. Podobnie Amerykanie, no też możemy oczywiście nie lubiąc Tuska się ponaigrywać z tego, jak on sobie koncertowo zepsuł relacje z Trumpem, ale co do zasady sytuacja, w której prezydent USA może sobie dobierać, czy chce rozmawiać akurat z prezydentem, czy z premierem Polski, też nie jest czymś zdrowym, prawda? Że równie dobrze mogłoby się to ułożyć odwrotnie, że lewicowy prezydent USA by sobie wybierał, że on chce akurat rozmawiać z tym, a nie z tamtym. To nie jest zdrowa sytuacja, jeżeli egzekutywa jest podzielona i w ten sposób ktoś z zewnątrz może sobie wybierać, którego partnera sobie życzy, a potem jeszcze mamy jakiś taki kuriozalny spektakl, w której reprezentanci obu stron wymieniają nieuprzejmości. Tak? No, mieliśmy na przykład kolejne teraz twierdzenie, wiceminister Bosacki spraw zagranicznych z Platformy twierdzi, że nie jest informowany przez prezydenckiego ministra o rozmowach, o działaniach dyplomatycznych prezydenta na bieżąco. Prezydencki minister twierdzi, że owszem, jest informowany. Tak? No i oczywiście to jest wszystko wkręcane w tę plemienną wojenkę. Jest to dla państwa sytuacja bardzo destrukcyjna. Zdecydowanie. No i ta destrukcyjna kohabitacja będzie się przekładać też na inne sfery. Tak? Wspomnieliśmy tutaj politykę zagraniczną i kwestie pewnej niejednoznaczności ustrojowej, która powoduje te spory, no ale mamy też kwestię polityki wewnętrznej, mamy pierwsze weto prezydenta pod ustawą wiatrakową, no mam po prostu takie głębokie przeświadczenie, że to jest po prostu było taki teatr, w którym po prostu te role zostały rozdane już przed w ogóle złożeniem tej ustawy, przed jej głosowaniem i dalej procedowaniem przez prezydenta. No tutaj widać po prostu, że imperatyw wojny politycznej, polaryzacji wygrywa nad imperatywem popychania jakichś spraw politycznych do przodu, imperatywem no po prostu dbania o polskie interesy, zabezpieczania Polaków też przed wysokimi cenami energii. No bo przecież było wiadomo, tak, że tak skonstruowana ustawa, gdzie zdecydowana większość dotyczy kwestii wiatraków, również biometanu, biogazu, gdzie ta kwestia mrożenia cen energii jest tylko wrzucona na sam koniec. Jest ona spakietowana właśnie z rozwiązaniami wiatrakowymi. Było wiadome, że Karol Nawrocki jej nie podpisze, było od razu wiadome, że obecna władza podniesie larum, jak to obecny prezydent wcale nie dba o interesy Polski i Polaków i wcale nie chce tego, żeby Polacy mieli tani prąd, tylko chce tutaj właśnie bronić lobby węglowego i wysokich cen energii, na co było praktycznie wiadomo, że Karol Nawrocki odpowie, że to wcale nie jest prawda i mówię, sprawdzam i składam ustawę, która dotyczy jedynie mrożenia cen energii. Także moim zdaniem tutaj od samego początku widzimy, że ten prymat walki politycznej zwycięża nad po prostu reformami. Tak? No gdyby rząd chciał, żeby ta ustawa realnie przeszła w szybkim tempie, no to zgłoszono by się do kancelarii prezydenta, przedyskutowano by punkty sporne, które tam występują. Tak, szef kancelarii pan Bogucki powiedział o 3 punktach, które spowodowały weto prezydenta. Właśnie pierwszy punkt to był związany z tym, że no ta ustawa zakłada zmniejszenie tej minimalnej odległości wiatraków od zabudowań z 700 do 500 metrów, jeżeli dobrze pamiętam. Druga kwestia była związana z lokalizacją wiatraków wokół baz wojskowych, trasy przerzutu wojsk, czyli kwestia bezpieczeństwa. No i trzecia była związana też tam z odległością wiatraków od dróg, co było zresztą sugestią Ministerstwa Infrastruktury, żeby pewną poprawkę w tej ustawie taką zawrzeć. Także no po prostu było wiadome, że są pewne punkty sporne i gdyby obecna władza chciała to przeprowadzić i gdyby naprawdę chciała doprowadzić do mrożenia tych cen energii, to by po prostu nie pakietowała tego, podzieliła te ustawy albo po prostu zgłosiła się do prezydenta z projektem ustawy, który on by zaopiniował, podyskutowano by, tak, stworzono by jakieś kompromisowe rozwiązanie, które zostałoby zaakceptowane przez prezydenta, bo jeżeli na 90 kilka stron ustawy prezydent
prezydent ma obiekcje do 3 rozwiązań, trzech jakichś zapisów, tak, no to tak, nie wiem, myślę, 90% tej ustawy mogłaby zostać po prostu przegłosowana, mogłaby wejść w życie, tak. No, natomiast widać, że tutaj nie ma wcale chęci tego, żeby te reformy przeprowadzać, tylko żeby pokazać prezydenta w świetle, pokazać go jako tego, który po prostu o polskie interesy i o polską tanią energię nie dba. Zanim przejdziemy dalej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie pracę Nowego Ładu. To dzięki naszym wspaniałym darczyńcom jesteśmy w stanie komentować na bieżąco najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Jesteśmy w stanie wprowadzać do polskiej debaty publicznej mocny, jednoznaczny, ideowo, ale także poważny, merytoryczny, rzetelny głos młodych polskich patriotów. Jeżeli podoba Wam się nasza misja, to rozważcie proszę jej wsparcie, choćby drobną kwotą na stronie wspieram.nlat.pl lub poprzez wpłatę bezpośrednią na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. To dzięki naszym darczyńcom możemy docierać do kolejnych tysięcy odbiorców i budować nową jakość debaty publicznej. Wspomniałeś o tym, że jest tutaj jasny prymat konfliktu wewnętrznego nad działaniami polskiego państwa, ale wydaje mi się także, że mamy tutaj realny spór merytoryczny. To znaczy, nie powinno nam tu umknąć pytanie o przyszłość polskiej polityki energetycznej, które trochę ginie, mam wrażenie, w tym takim ogólnym haśle, że chcemy, żeby była tania energia, gdzie mamy tutaj też po prostu realny spór o to, czy wiatraki to jest dobry kierunek, tak? Czy jaki powinien być udział energii odnawialnej w polskim miksie energetycznym. No bo jeżeli rząd rzeczywiście chce doprowadzić do tego, żeby do 2040 roku aż 80% energii odnawialnej, miksu energetycznego to była energia odnawialna, no to jest bardzo poważna decyzja, co do której, myślę, nie ma w Polsce konsensusu, tak? Jest kwestia węgla, jest równolegle także kwestia przecież energetyki atomowej, która stoi cały czas w miejscu. Przecież teraz mieliśmy wycofanie się Koreańczyków z rywalizacji o tę polską elektrownię atomową i te cytowane wielokrotnie słowa z ich strony o tym, że polski rząd zrezygnował tak naprawdę z budowy elektrowni atomowej. Równolegle także Francuzi rozważają, czy się z Polski nie wycofać. Jedni i drudzy przez kilka lat zabiegali o to, żeby zbudować w Polsce energię atomową i wydaje się, że jedni i drudzy są w końcu tym zniecierpliwieni i uznali, że mogą swoje ograniczone zasoby lepiej wykorzystać w innym miejscu, a przynajmniej jesteśmy tego bliscy. No i naturalnie taka plemienna dyskusja o tym, kto nie chce taniej energii dla Polaków, te słowa Tuska o koszmarnym błędzie, mi się wydaje strasznie grubymi nićmi szyte, w sensie wydaje mi się, że komunikacyjnie to weto Nawrockiego jest naprawdę proste do wytłumaczenia jego wyborcom i ludziom, którzy nie mają jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. Tak, no plus może... No myślę, że no proszę. Tak. Zwłaszcza, że to wiesz, często przedstawia się po prostu to jako, to znaczy ten sprzeciw wobec bliższego lokowania tych wiatraków koło domostw jako nieuzasadniony, nieracjonalny. Nie wiem, nie znam się, natomiast w każdym państwie europejskim funkcjonują jakieś ograniczenia dotyczące właśnie stawiania tych wiatraków wokół domostw. Nie widzę powodu, żeby w Polsce miało być inaczej. No i jeżeli społeczeństwo, konkretne jego segmenty protestowało, uważało, że ta liberalizacja uderzy w ich interesy, to tutaj chyba powiem tak, tutaj Karol Nawrocki po prostu postawił się jako obrońca interesów konkretnej grupy wiejskich wyborców. No i takie wielkomiejskie często gadanie, że przecież to nie ma znaczenia, czy to 300 czy 700 metrów, chyba nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości, skoro nawet Gazeta Wyborcza pisała o tym, że chyba w 2021 roku właśnie, czy 2000, już nie pamiętam w którym, że po prostu właściciele agroturystyki, właściciele domostw blisko tych wiatraków narzekają, tak? Narzekają na hałas, narzekają na różne inne utrudnienia, zatem w jakiś sposób powinno być to regulowane. Zresztą ta liberalizacja też nie jest jakimś game changerem, jeżeli chodzi o energetykę
energetykę wiatrową, plus tak jak wspomniałeś, no, kształt naszego systemu energetycznego też powinien być, myślę, głęboko przedyskutowany, to znaczy udział OZE, które wymagają oczywiście mocy stabilizacyjnych, sam kształt systemu energetycznego. Widzimy, jak nadmiar OZE chociażby podczas blackoutu w Hiszpanii, co spowodował, to znaczy tak duży udział niestabilnych mocy w sieci może po prostu być dla Polski potencjalnie niebezpieczny. No i tak jak wspomniałeś, moim zdaniem głównym punktem zainteresowania polskiej transformacji energetycznej powinno być raczej właśnie mówienie o atomie jako tym źródle energii stabilnym przede wszystkim, niezależnym od pogody, tak, a OZE dopiero jako pewne uzupełnienie. Dodałbym do tego dwie istotne rzeczy. To znaczy, mówisz o tym, że także, że jest to także spór trochę miasta z wsią. I dla mnie tutaj ciekawa była w tym kontekście wypowiedź Michała Kołodziejczaka, bądź to bądź posła Platformy Obywatelskiej, który do niedawna był wiceministrem rolnictwa, który także przez ostatnie lata jako lider Agrounii i tak dalej, zanim poszedł do Platformy, starał się występować jako głos polskiej wsi. No, można uznać, że taka chorągiewka, gość, który był związany, kiedyś był radnym PiS-u, próbował różnych bardzo kierunków takich ostroprawicowych, potem w końcu skończył w Platformie, po drodze był prorosyjski, antyrosyjski i tak dalej. Jeżeli on dzisiaj też powiedział, że pytany o to w Polsacie, że Nawrocki powinien zawetować tę ustawę, wbrew Platformie i przy okazji także krytykując ministra energii Motykę z PSL-u, mówiąc, że jak mu się to podoba, to niech sam zamieszka między takimi wiatrakami, to jest moim zdaniem także charakterystyczne, bo ludzie, którzy zmieniają poglądy wraz z tym, jak nomen omen wieje wiatr, są dobrymi papierkami lakmusowymi nastrojów społecznych. I moim zdaniem upieranie się przy energetyce wiatrowej nie ma po prostu poparcia społecznego, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, których miałoby to realnie dotyczyć. No i dochodzimy tutaj także oczywiście do pytania o przełożenie się transformacji w tym kierunku na ceny prądu. Remigiusz Okraska z Nowego Obywatela zwracał na to uwagę, mi się ten komentarz spodobał na Twitterze, że przecież w trakcie 8-letnich rządów PiS-u moc odnawialnych źródeł energii wzrósł 4-krotnie przez te 8 lat, ponad 4-krotnie. PiS realizował w tym względzie częściowo tę zieloną politykę i nie doprowadziło to do obniżenia cen energii. Równolegle mamy także politykę unijną, która przecież przekłada się także w dużej mierze na wyższe ceny energii, chociażby poprzez system ETS. No i to, że Nawrocki tutaj zdecydował się tak właśnie wystąpić, moim zdaniem także pokazuje, że on chce bardziej jednoznacznie niż niektórzy inni politycy, którzy wywodzili się także z PiS-u, a którzy podejmowali te decyzje przez 8 lat, mieć taką prawicową i bardziej zdystansowaną wobec szeroko pojętej zielonej agendy twarz. I nie będzie się przejmował tym, że będzie oskarżany o to, że jest antyekologiczny i tak dalej, a przynajmniej będzie się tym przejmował mniej niż niektórzy inni dotychczasowi decydenci. To jest także ciekawe przecież w kontekście na przykład rywalizacji PiS-u i Konfederacji o polską wieś, tak? Gdzie ona przecież jest dość mocno rozkręcona, a Nawrocki w drugiej turze dostał 80% głosów rolników, co na pewno miało duże przełożenie na to, że ostatecznie był w stanie wygrać z Rafałem Trzaskowskim. No i oczywiście także mieliśmy te jego słowa o czarnym złocie, czyli węglu. No i tutaj też jest oczywiste, że jest to wypowiedź nakierowana do konkretnej grupy społecznej w konkretnych regionach Polski. No i wreszcie zobaczymy, jak zachowa się rząd, bo piłeczka została przerzucona na jego stronę. Czy Sejm w ciągu tych kilku tygodni po wznowieniu prac 9 września przedłuży zamrożenie cen energii, czy odważą się, zaryzykują
zrzucenie Mogą to zrzucić teraz wygodnie na to, że Nawrockiego. ustawa Tak. musi być po prostu, ustawa musi być konsultowana przez miesiąc, więc tak w sensie zasadniczo konsultacje skończą się pod koniec września, więc nie zdążymy jej przegłosować przed październikiem, czyli momentem, kiedy poprzednia taka tarcza chroniąca te ceny prądu wygasza, więc no to jest bardzo ciekawe, tak? Czy tutaj będzie procedowane to w takim toku zwyczajnym, tak, żeby pozwolić tak naprawdę tym cenom wzrosnąć w październiku, czy jednak koalicja zdecyduje się na to, żeby nawet wbrew być może krótkofalowej polaryzacji jednak te zamrożenie cen prądu przepchnąć, ponieważ no jak widzimy, te notowania rządu są coraz gorsze i myślę, że skokowa podwyżka cen energii no, mogłaby być pewnym gwoździem do trumny tego rządu i po prostu już zatopieniem jego notowań na tyle nisko, że po prostu odbicie byłoby no, praktycznie niemożliwe. Tak, jeśli chodzi o taką stricte polityczną analizę, to moim zdaniem także Donald Tusk tutaj, podobnie jak Jarosław Kaczyński to zazwyczaj robi, wybiera w pierwszej kolejności wysłanie przekazu do swoich najbardziej oddanych zwolenników, utwardzanie żelaznego elektoratu, narracja o tym, że Nawrocki chce, żeby Polacy płacili wyższe ceny, bo jest po prostu zły i nie lubi Polski, trochę tak jak w tych starych przeróbkach, tego jak z kolei TVP zapisu, prawda, Tuska, jak ja nienawidzę tej Polski. No to jest trochę śmieszne, a trochę także pokazuje te mechanizmy plemiennej wymiany informacji, w której tak naprawdę niezależnie od tego, co się wydarzy na poziomie legislacyjnym, to moim zdaniem ten przekaz Tuska ma na celu, żeby nawet jeżeli będzie wprowadzona ustawa zamrażająca ceny energii na poziomie maksymalnym, to określonym ustawowo, to żeby ludzie nigdy nie uważają, że płacą za mało, tak? I żeby odbierali ceny, które uznają za wysokie, jako winę Nawrockiego i PiS-u, tak? Czy mu się to uda? Wydaje mi się to wątpliwe, ale nie widzę, żeby on miał lepszy pomysł niż próba podrzucania takich kukułczych jaj wobec prezydenta. Natomiast to, co widzimy, to jest to, że Nawrocki nie dał się tutaj zaszantażować. No i oczywiście patrząc na to, że mamy sporo posiedzeń Sejmu po kończących się już niestety wakacjach, będziemy mieli być może sporo ustaw wrzucanych mu na biurko, no to będzie ciekawe, jak często on będzie się decydował na weta i także na ile będzie w stanie, to moim zdaniem jest wyzwanie przed nim, żeby komunikować swoje weta nie na poziomie tylko plemiennej wojenki i skupiania się na tym, że Tusk jest zły, tylko jakiejś formy merytorycznego uzasadnienia, tak jak tutaj chociażby odniesienie się do sporu po prostu o kształt polskiego miksu energetycznego, do sporu o kształt rozwoju Polski, do także sporu o granice wpływu z jednej strony zewnętrznych, a z drugiej strony także wewnętrznych lobbystów, którzy mogą po prostu na konkretnych rozwiązaniach wspieranych przez rząd zarabiać. Na ile będzie w stanie to zręcznie i konkretnie komunikować, żeby przeciętny odbiorca odbierał to jako coś więcej niż te przerzucanie się, czyją winą jest, że zapłacimy za prąd więcej niż byśmy chcieli, a no nie czarujmy się, no nikt nie ma poczucia, że płaci mało. Kolejną okazją do tego będzie oczywiście Rada Gabinetowa. Za nami pierwsze spotkanie Tuska i Nawrockiego, z którego tak naprawdę chyba zapamiętane będzie to minimalne, ale jednak spóźnienie i ten krótki obrazek stojącego samotnie Tuska. Wydaje mi się, że tego typu symboliczne upokarzanie Tuska jest czymś, czego oczekuje duża część wyborców Nawrockiego. Tak? No przecież on został wybrany na prezydenta w dużej mierze jako efekt rozczarowania obecnym rządem i negatywnych emocji wobec niego skierowanych. No i zobaczymy, na ile umiejętnie on będzie sobie z tym radził, a także czy Tusk będzie miał jakiś sensowny pomysł na odnalezienie się w tej nowej sytuacji, bo na razie tego nie widać. No zaraz skończy się 3. miesiąc od jego zapowiedzi z 2 czerwca, że ma plan B na wypadek wyboru prezydenta innego niż Rafał Trzaskowski. No i
nie widać tego specjalnego planu. Ani po rekonstrukcji, ani po kolejnych działaniach rządu tego nie widać. Optymalne dla Tuska wydawałoby się jest wysyłanie prezydentowi na biurko większej liczby ustaw, które cieszyłyby się poparciem społecznym, ale które on mógłby potencjalnie zawetować, po to, żeby albo wprowadzić skutecznie agendę, która pomagałaby mu w odbudowie poparcia, albo żeby przedstawić skutecznie Nawrockiego jako tego, który blokuje, bo jego problemem w kampanii prezydenckiej, problemem Tuska było przecież także to, że Andrzej Duda realnie bardzo mało ustaw mu zawetował, bo oni często nie byli w stanie, albo nie byli w stanie się koalicjanci między sobą realnie dogadać co do ustaw, które mogły być na tyle kontrowersyjne, że Duda by je zawetował, albo Duda je po prostu podpisywał. Więc no tutaj Nawrocki, który zapowiada bardziej konfrontacyjne podejście, to będzie bardzo ciekawe, czy Tusk także będzie w stanie przeforsować przez Sejm ustawy, które mogłyby albo mu pomóc, albo poprzez ich skuteczne wprowadzenie, albo poprzez przedstawienie Nawrockiego jako tego hamulcowego, na którego można skutecznie, wiarygodnie dla odbiorcy innego niż najbardziej zaangażowany wyborca Platformy czy Lewicy zrzucić odpowiedzialność. Ale tym się będziemy z pewnością zajmować już w kolejnych odcinkach Przeglądu Politycznego, a za dzisiejszy komentarz dziękuję Ci serdecznie, Damianie. Dziękuję, Kacprze, dziękuję Państwu za uwagę. I zachęcam do subskrypcji naszego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, ponieważ dzięki temu możecie dostawać informacje o naszych materiałach, które staramy się codziennie jakiś wrzucać i dzięki temu możecie sami wybierać, co jest dla Was szczególnie interesujące, bo algorytm nie zawsze sam z siebie nie jest nam najbardziej przyjazny, Wam te filmy pokaże. Na dziś to wszystko, Kacper Kita, do usłyszenia.